9 sierpnia 1945 roku, godzina 11:02. Niebo nad Nagasaki rozbłysło oślepiającym światłem, jaśniejszym niż 1000 słońc. W ułamku sekundy nastała cisza, po której miasto eksplodowało ogniem, falą uderzeniową i żarem, który stopił wszystko, co spotkał na swej drodze. Życie zniknęło w jednej chwili. Matki, dzieci, starcy, wszyscy, którzy jeszcze minutę wcześniej myśleli o jutrze. Szkoły, świątynie, domy zmieniły się w sterty gruzu. Powietrze było gęste od popiołu i krzyków tych, którzy mieli wystarczająco dużo siły, by wołać o pomoc. Ale pomocy nie było. Nagasaki, miasto, które miało przestać istnieć. Jego historia miała zakończyć się tamtego dnia, w tamtej sekundzie, a jednak nie zniknęło. Przetrwało w ruinach, w ciszy, w płaczu tych, którzy przeżyli. Przetrwało w pamięci. Dziś przejdziemy śladami tamtych wydarzeń, dotkniemy murów, które widziały zagładę, staniemy w miejscach, gdzie kiedyś toczyło się życie. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, które od tamtego dnia unosi się nad tym miastem. Jak to możliwe, że po takim kataklizmie życie znowu znalazło tu swój początek? To jedyna część dawnej szkoły, która ocalała po eksplozji. Betonowe ściany noszą ślady tamtego dnia, ślady, których czas nie wymazał. Przez moment zatrzymuję się i patrzę w górę. To miejsce przetrwało, choć nie miało prawa. Wchodzę do środka. Przy wejściu wita mnie mężczyzna, pracownik muzeum. Wręcza mi broszurę cienką, ale pełną historii. Jest cicho, nie ma nikogo oprócz mnie. Mało kto tu zagląda, mało kto pamięta to miejsce. Zdjęcia pokazują budynek sprzed wojny, inne ruiny po eksplozji. Wśród zgliszczy zaznaczono epicentrum. Widać resztki budowli, które nie zostały całkowicie starte z powierzchni ziemi. Drzewo, znane jako japoński kłujący popiół, było jednym z tych, które przetrwały wybuch bomby atomowej. Choć poważnie uszkodzone, zdołało przeżyć, wspierane przez rosnące obok drzewa muku. Jednak w 2016 roku, po rekordowo niskich temperaturach, stwierdzono, że drzewo obumarło. Niestety z biegiem lat jego stan wciąż się pogarszał. W 2021 roku podjęto decyzję o przeniesieniu drzewa do wnętrza, gdzie można było lepiej je chronić. Na jego pniu w dolnym lewym rogu wciąż widoczna jest poczerniała blizna, ślad po bombardowaniu atomowym. To żywe świadectwo historii i symbol pamięci o tragedii Nagasaki. Na ścianach widzę rysunki dzieci, kolorowe, obok czarno-białych zdjęć zniszczenia. Obrazy nadziei, pokoju, świata bez wojen. W pomieszczeniu ustawione są dziesiątki papierowych żurawi origami. Symbol pokoju, symbol pamięci. A to pan Shigeo Hayashi, fotograf, który był na miejscu zdarzenia. Urodził się w 1918 roku w Tokio. Masz 27 lat. Zobaczcie, ptaszek wleciał. Nie może się wydostać. Chyba mu pomożemy, co? Otworzę mu okno. Nie bój się. Otworzymy mu okno. Nie bój się, nie bój się. Nie bój się, nie bój się. Nie bój się, nie bój się. Poleciał. Wychodzę na zewnątrz. Szkoła nadal działa, choć budynek stoi cicho, jakby odpoczywał po tygodniu nauki. Jest sobota, szkoła zamknięta, ale życie wciąż tu pulsuje. Na szkolnym boisku kilku uczniów trenuje baseball. Ich uśmiech i okrzyki odbijają się echem od murów, które kiedyś były świadkami tragedii. Patrzę, jak rzucają piłką, jak w skupieniu przygotowują się do odbicia. Są pełni energii, pochłonięci grą, tak jakby cały świat składał się w tej chwili tylko z nich piłki i kijów baseballowych. To oni są przyszłością tego miejsca, tego miasta, tej historii. W ich ruchach, w ich beztrosce jest coś wzruszającego. To dowód na to, że Nagasaki nie tylko pamięta przeszłość, ale także patrzy w przyszłość. Że mimo cierpienia życie trwa, a kolejne pokolenia piszą swoją własną historię na tej ziemi. Obok szkoły rosną też drzewa, które przetrwały wybuch. Ich pnie są powyginane, podtrzymywane drewnianymi podporami, ale nadal żyją. Tak jak żyje Nagasaki. Byłem jedyną osobą
Przez ponad 1,5 godziny tutaj w tym miejscu. Nawet pan, który się tym tutaj opiekuje, wyszedł specjalnie mi na drogę, żeby mi podziękować i powiedzieć do widzenia. A jak tego ptaszka uwolniłem i mu poszedłem na dół i mu przekazałem, że była taka sytuacja, to poszedł do góry zamknąć te okna i bardzo mi też podziękował. Jakie dobro płynie, pomimo takiego tragicznego zdarzenia, jakie tu miało miejsce. Przede mną rozciąga się monument w epicentrum wybuchu. Prostota tego miejsca uderza bardziej niż jakiekolwiek słowa. Tu wszystko się zaczęło. Tu 500 metrów nad ziemią eksplodowała bomba, a miasto pod moimi stopami zamieniło się w ogień. Cisza tego miejsca jest głośniejsza niż cokolwiek innego. Czuję ciężar historii, który osiadł tu na zawsze. Nie jestem sam, dostrzegam innych ludzi. Jedni składają kwiaty, inni stoją w milczeniu. Niektórzy zamykają oczy, jakby rozmawiali z tymi, którzy tu zginęli. Mój wzrok pada na pomnik matki z dzieckiem w ramionach. Jej twarz jest pełna bólu, ale także determinacji, jakby wciąż próbowała ocalić swoje dziecko, choć wszystko wokół już dawno przestało istnieć. To miejsce nie opowiada historii słowami. Ono ją czuje. Pierwszy raz się spotykam z takimi schodami. Powrót do przeszłości. Na własnych nogach. Ocalałe fragmenty fasady katedry, poskręcane metalowe belki i gruzy, które kiedyś były jednym z najpiękniejszych kościołów w Japonii. Katedra Urakami, dumna i potężna, stała zaledwie 500 metrów od epicentrum wybuchu. W jednej chwili zamieniła się w pył. W dniu eksplozji wierni mieli zbierać się na mszę. Nie zdążyli. Ulotki zrzucane przez Amerykanów to było ostrzeżenie dla cywilów, by opuścili szybko miasto, by ratowali swoje życie. Proste słowa, brutalne w swoim przesłaniu. Nagasaki zostanie zniszczone. Uciekajcie. Ulotki faktycznie spadały z nieba, ale kilka dni po wybuchu było już za późno. Ta informacja osiada w mojej głowie jak ciężar, którego nie da się podnieść. Czy to był błąd, czy celowa decyzja? Bez względu na odpowiedź, dla mieszkańców Nagasaki nic już wtedy nie miało znaczenia. Ekran przede mną rozświetla się czarno-białym filmem. Na nim amerykańscy żołnierze w bazie na Pacyfiku przygotowują broń, testują, analizują, montują. Na ich twarzach nie ma emocji. Dla nich to misja, dla mnie, oglądającego, to moment, który zmienił historię świata. Kamera pokazuje samolot B-29. W jego wnętrzu bomba, która nadaje nazwę Fat Man. I oto jest. Fat Man stoi przede mną. Niegroźny, niemonumentalny, to tylko metalowy kadłub, żółtawy, z czarnymi napisami i liniami. Jednak patrząc na niego czuję coś dziwnego. To nie jest broń. To koniec świata zamknięty w stalowej powłoce. Ta niewielka konstrukcja z pozoru, a jakże śmiercionośna. Tysiące ludzi nie wiedziało, że za kilka dni ta rzecz spadnie z nieba i zatrzyma ich czas dokładnie o godzinie 11:02. Światło zawsze rzuca cienie, ale tutaj było inaczej. Gdy bomba eksplodowała, intensywne promieniowanie cieplne uderzyło w powierzchnię miasta. Tam, gdzie nie stało nic na drodze, wszystko płonęło i zmieniało kolor. Ale tam, gdzie coś lub ktoś blokował światło, pozostawał cień. W jednej chwili na ścianach, schodach i płotach Nagasaki utrwaliły się obrazy jak negatywy fotografii. Sylwetki ludzi, liście drzew, wszystko, co przez ułamek sekundy osłaniało powierzchnię przed ogniem.
Historia została wypalona w murach miasta. Nie w kronikach, nie w opowieściach, ale w cieniu tych, którzy tam byli. Wspinam się na niewielkie wzniesienie. Nagle widzę Nagasaki w całej jego rozciągłości. Miasto rozlewa się po dolinie. Trudno uwierzyć, że kiedyś w tym miejscu był tylko popiół. Przede mną stoją panoramiczne fotografie, zestawienie przeszłości i teraźniejszości. Nagasaki tuż po wybuchu. Nie ma budynków, nie ma drzew, tylko spalona ziemia i sterczące kikuty ruin. I Nagasaki dziś. To samo miejsce, ale dwa zupełnie różne światy. Cisza na wzgórzu pozwala poczuć upływ czasu. To, co było martwe, ożyło. Nagasaki nie zostało wymazane. Nie pozostało ruiną. Muszę chwilę odsapnąć. Ciężko nawet się ściąga torbę w takich miejscach. No, była wzmianka o Polsce, o II wojnie światowej, o tym strasznym konflikcie i tak dotarło do mnie, jak to tak mieszkam w Polsce i czasem tak nie dociera do mnie, co się tam naprawdę działo. Ale dzięki podróżom po prostu, że mam tą możliwość i wielkie chęci do poznawania świata. Też przyjść w takie miejsca, które wymagają zadumy, refleksji nad tym, co się stało. I nie ma słów, żeby o tym opowiedzieć. Napisałem pewną wiadomość na translatorze i pokazałem paniom, które tu pracują, że jestem z Polski i że II wojna zaczęła się od ataku Niemiec na Polskę i że Polacy, polskie rodziny ucierpiały w tym okrutnym konflikcie bardzo mocno, ale cały świat ucierpiał. I napłynęły tym paniom łzy do oczu i mi też. I dostałem też taki pakiet tych łabędzi origami. Wchodzę do Parku Pokoju w Nagasaki. Pierwsze, co uderza mnie w tym miejscu, to cisza. Jest inna niż ta w muzeum. Tutaj czuć ją w powietrzu, wśród drzew, w szmerze fontan. To cisza pełna szacunku i pamięci. Spaceruję alejkami, mijając pomniki i tablice z nazwiskami ofiar. Zatrzymuję się przy pomniku pokoju. Postać z wyciągniętą ku niebu ręką, symbolizującą zagrożenie i drugą dłonią skierowaną ku ziemi w geście pokoju. Jego twarz jest spokojna, ale wymowna. Patrzę na ten monument i wyobrażam sobie tych, którzy tu przyszli, by upamiętnić swoich bliskich. Czasem przychodzą tu starsi ludzie, którzy pamiętają dzień wybuchu. Czasem dzieci, które uczą się, co to znaczy nigdy nie zapomnieć. Podchodzę do fontanny, której woda szumi cicho w spokojnym powietrzu. To nie jest zwykła fontanna. Powstała na cześć ofiar, które po wybuchu bomby umierały z pragnienia. Wspomnienia mówią, że ludzie wołali o wodę, której nie było. Teraz ta fontanna nigdy nie przestaje płynąć. Tuż obok pomnika widzę tysiące papierowych żurawi. Są zawieszone w kolorowych łańcuchach, delikatnie poruszają się na wietrze. Każdy z nich to życzenie pokoju. To symbol, który przetrwał dziesięciolecia. Inspiracja płynąca od Sadako Sasaki, dziewczynki, która składała żurawie, wierząc, że jeśli zrobi ich 1000, wyzdrowieje po wybuchu. Nie zdążyła, ale jej marzenie przetrwało. Myślę o historii tego miejsca i o tym, jak bardzo świat powinien słuchać jego głosu. Nagasaki, choć było kompletnie zniszczone, żyje. To miasto, które się podniosło, a Park Pokoju jest jego sercem. Miejscem, które mówi więcej niż słowa kiedykolwiek mogłyby wyrazić. Powoli robi się ciemno. Spaceruję ulicami miasta, które jest spokojne. Światła latarni rzucają długie cienie na wąskie uliczki. Powietrze jest ciepłe tego wieczora. Dochodzę do lokalnego kościoła katolickiego. Ludzie schodzą się na wieczorną mszę. Zaintrygowany przekraczam próg. Wewnątrz panuje uniesiona atmosfera, a zapach kadzidła unosi się w powietrzu. W ławkach siedzą wierni, a wśród nich kobiety w białych chustach na głowach.
Zastanawiam się, co one oznaczają. U nas nie ma takiego zwyczaju przecież. Słucham cichej modlitwy, obserwuję ludzi, którzy przyszli tu, by znaleźć ukojenie, by pobyć w miejscu, które przetrwało próbę czasu i tragedię miasta. Po wyjściu z kościoła dowiaduję się, że to mantylki, tradycyjna forma nakrycia głowy, symbol pokory i szacunku wobec Boga. W Japonii, szczególnie wśród starszego pokolenia katolików, jest to wciąż żywa tradycja. Nawet wśród ruin, wśród historii naznaczonej cierpieniem, wiara przetrwała, tak jak przetrwało Nagasaki. Pod osłoną zmroku kieruję się w stronę miejsca, które wydaje się niemym świadkiem historii. Drzewa, które przetrwały wybuch bomby, stoją w ciemności. Ich powyginane pnie przypominają o niewyobrażalnej sile, jaka przeszła przez to miejsce. Można wyjść sobie nawet tutaj i dotknąć drzewa. Jest taki specjalny podest zrobiony, a tutaj pali się nawet. Ale faza. Tu są pozostałości, kamienie po wybuchu bomby atomowej pewnie. W środku drzewa. Drzewo jako symbol wytrzymałości. Zobaczcie tutaj, jak jest zakonserwowane, malowane, żeby robactwo się nie chwytało. I to drzewo przetrwało. 2 drzewa. Tutaj są połączone taką liną. Ale błoga cisza. Spokój z każdej strony. Jakiś lekki szum aut z daleka. I to wszystko. Od czasu do czasu przejdzie ktoś. Albo kot. Koty robiły w sumie największe zamieszanie. Jak to wiosna przychodzi, to chcą się pewnie rozmnażać. Idę dalej. W świetle latarni dostrzegam fragment ocalałego Sano Shrine. To jedyny zachowany element świątyni. Samotna brama torii, której połowa została zdmuchnięta przez falę uderzeniową. Jest przechylona, ale wciąż stoi, jak symbol przetrwania. Patrzę na nią i myślę o Nagasaki. Miasto, które miało zniknąć, nadal tu jest. Życie znalazło sposób, by trwać. Jeśli ten odcinek poruszył Cię w jakiś sposób, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Co najbardziej zapadło Ci w pamięć? Jakie emocje wywołały w Tobie te obrazy i historie? A jeśli uważasz, że ta historia powinna dotrzeć do większej liczby osób, zostaw łapkę w górę, udostępnij mój film i pomóż mi szerzyć pamięć o tym, co wydarzyło się tutaj, by nigdy więcej się to nie powtórzyło. Twoja reakcja ma znaczenie. Dziękuję i do zobaczenia.